Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Forda Mustanga Mach-E GT. A GT, podobnie jak w przypadku normalnego spalinowego Mustanga, oznacza mocniejszą odmianę. W przypadku elektrycznego Mach-E oznacza nawet bardzo, ale to bardzo mocną odmianę i prezentowane GT ma aż 487 koni oraz 860 Nm. A to oznacza, że testowany Ford to najmocniejszy Ford dostępny obecnie w Polsce i jest nawet mocniejszy niż przytoczona wcześniej wersja spalinowa, bo ta ma maksymalnie 460 koni. Z tym, że Mustang spalinowy ma napęd tylko na tył, a tutaj w elektryku mamy napęd na wszystkie koła. I to robi różnicę ze startu, bo Mustang GT, czyli ten zwykły spalinowy i to w wersji Mach 1 robi setkę w 4,4 sekundy, a Mustang Mach-E robi setkę w 3,7 sekundy. Z tym, że tutaj producent podaje czas startu z One Foot Rollout, czyli jest to start lotny i jest to taka norma pomiaru amerykańskiego. W dużym skrócie, pomiar zaczyna się dopiero po pokonaniu minimalnego dystansu, tak żeby zniwelować początkowy uścisk kół. A czas bez tej funkcji to 4,4 sekundy, czyli dokładnie tyle samo, ile spalinowy tylnonapędowy Mustang Mach 1. I tu mam taki mały problem, bo jak wiecie, ja jestem fanem cyferek i każde auto mierzę i też często robię dla siebie pomiar z One Foot Rollout i bez. Oczywiście, Wam zawsze podaję wynik bez One Foot Rollout, ale do czego zmierzam? Otóż z moich obserwacji wynika, że w przypadku auta z napędem na wszystkie koła różnica z One Foot Rollout i bez to jest około 0,2 sekundy, a w przypadku aut z napędem na jedną oś to około 3 do 0,4 sekundy. I to tak maksymalnie, czasami różnica jest mniejsza. A w przypadku Mustanga producent podaje różnicę aż 0,7 sekundy, co jest ogromną różnicą. Zwłaszcza, że Mustang ma właśnie napęd na wszystkie koła. No nic, pora to zweryfikować. Najpierw test bez One Foot Rollout. Wynik to 4,2 sekundy, czyli nawet szybciej niż podaje producent i to mimo uślizgu kół. Niestety, ale pogoda podczas całego testu nie rozpieszczała i zawsze było delikatnie wilgotno albo mokro. A teraz to samo miejsce i pomiar z One Foot Rollout. Teraz wynik to 0,4 sekundy, czyli tak jak mówiłem, 0,2 sekundy różnicy. Jak widzicie oba wykresy obok siebie, widać, że start jest znacznie lepszy z One Foot Rollout. No tak jak mówiłem, niweluje ten pierwszy uścisk kół. Myślę, że gdyby warunki o to pozwoliły, to czasy do setki byłyby kolejno 4,1 i 3,9, a może i 4,03 i 8 sekundy. Czyli z miejsca to auto to potwór, jest piekielnie szybki. Niestety, ale tylko przez 5 sekund. Otóż nie wiem czy wiecie, ale Mustang Mach-E GT ma pełną moc 487 koni tylko przez 5 sekund. Potem moc spada. Do ilu spada? Niestety nie wiem, tego producent nie podaje. Ale patrząc na pomiary przyspieszenia przy wyższych prędkościach spada znacznie. Myślę, że około 80, a może i 100 koni. Czas od 100 do 150 to 7,1 sekundy, a przykładowo w BMW iX xDrive 50, czyli też tym dużym elektryku, ten sam czas to 4 sekundy. Fakt. iX ma 523 konie, ale i waży 2585 kg, czyli jeden koń mechaniczny musi udźwignąć 4,94 kg. A Mustang waży 2273 kg, czyli jeden koń mechaniczny musi udźwignąć 4,66 kg. Mustang ma więc lepszy stosunek mocy do masy, a mimo wszystko gorsze osiągi. I to znacznie gorsze osiągi powyżej 100 km na godzinę. Od 100 do 190 Mustang przyspiesza w 26,8 sekundy, a BMW iX w 9,3. No to jest przepaść. Prędkość maksymalna Mustanga Mach-E GT to 200 km na godzinę, a inne wersje Mach-E są ograniczone do 180. I ten boost, czyli takie doładowanie mocy, działa tylko z miejsca, tylko przez 5 sekund i po takim starcie musimy odczekać 15 sekund, żeby ponownie doładowanie zadziałało. I możemy zrobić 4 takie starty. Oczywiście w odstępie 15 sekund, a potem doładowanie nie działa. Ale znowu, ile musimy czekać na powrót do ładowania? Tego nie wiem. Tego też producent nie podaje. Szkoda też, że to doładowanie nie działa podczas jazdy, a tylko z miejsca. Producent stwierdził, że jazda z prędkościami większymi niż 120-130 km na godzinę jest nielegalna w większości krajów, więc to nie ma sensu, żeby to doładowanie wtedy działało. A przy tym wszystkim producent daje nam specjalny tryb tylko na tor,
na którym przecież jeździ się chyba czasem i szybciej. No gdzie tu jest logika? Aha, i ten boost, czyli to doładowanie, to nie jest nic nadzwyczajnego. Inne marki jak BMW czy Audi też mają takie doładowanie, które trwa chyba maksymalnie do 10 sekund. Ale nie jest ono aż tak mocne, w sensie nie podnosi mocy aż tak dużo oraz działa ono podczas jazdy. Mówię, w Mustangu moim zdaniem tej mocy jest dużo dodawane przez to doładowanie. W ogóle to czasowe doładowanie ma za zadanie nie zagotować silników elektrycznych i tym samym nie zniszczyć mocno akumulatorów i nieco zmniejszyć spalanie. No ale tak czy inaczej, elastyczność i reakcja na gaz Mustangu Mach-E GT jest taka jak przystało na elektryka, czyli świetna. Mamy walnięcie w plecy i natychmiastowe przyspieszenie. No to jest w elektrykach cudne. Aha, i ten dźwięk, który słyszycie, można na szczęście wyłączyć. W ogóle auto ma 4 tryby jazdy, 3 normalne i ten jeden dodatkowy na tor, o którym mówiłem, którego niestety nigdy nie udało mi się włączyć. I teraz zobaczcie na opisy tych trybów. Mamy Whisper, czyli płynna jazda, spokojna i cicha. Potem mamy Active, czyli zrównoważona jazda, przyjemna i ciekawa. Na końcu mamy Untamed, czyli radosna jazda, maszyna i droga współpracują ze sobą. Ach, ci marketingowcy. W ogóle, tak jak mówiłem, jest jeszcze tryb Untamed Plus, ale on nie zwiększa mocy, tylko jest przeznaczony tylko i wyłącznie na tor. Mach-E GT ma też w standardzie zawieszenie aktywne Magna Ride, które spisuje się świetnie. Auto prowadzi się bardzo dobrze, jak na elektryka, nie czuć tak mocno dużej masy, a przez to, że środek ciężkości jest bardzo nisko, to zakręty to przyjemność. Chociaż układ kierowniczy, moim zdaniem, powinien pracować z większym oporem, bo ten działa nieco za lekko, przez co czasami miałem wrażenie, że jest taki sztuczny, jak w jakiejś grze komputerowej. Samochód ma 2 silniki elektryczne, po jednym na oś i tym samym mamy napęd na wszystkie koła. Nad rozrzuceniem momentu i mocy czuwa oczywiście elektronika i wydawało mi się, że tak czasami się delikatnie gubiła. Miałem takie wrażenie, że na przykład wciskając gaz na mokrej nawierzchni na zakręcie, czyli tak jak się nie powinno robić, no ale to robiłem, czasami gubiła się trakcja na przodzie, a po chwili jakoś dołączał się tył i też czasem się gubił. Podobnie przy starcie. Wydawało mi się, że czasem te osie jakoś tak nie do końca ze sobą współpracują, ale i tak trakcja jest genialna, a ten moment zawahania napędu trwa dosłownie ułamki sekund. Zrobiłem pomiar w deszczu i wynik to 4,6 sekundy. Kosmos jak na takie warunki i co ważne, tu nie ma żadnej procedury startu, bo w elektryku nie ma takiej potrzeby. Maksymalny moment obrotowy jest dostępny od razu. Jedyny minus Mustanga to promień skrętu, bo po elektryku, który w podstawie, czyli podstawowy Mustang Mach-E, ma napęd na tył, spodziewałem się mniejszego promieniu skrętu. Oczywiście, duża moc przekłada się też na duże spalanie. Podobnie w sumie jak i pogoda, bo testowałem ciągle w warunkach tak od -5 do +5 stopni, więc można założyć, że takie warunki, jak na Polskę, to już zimowe. W mieście nie dałem rady nigdy zejść poniżej 20 kWh, ciągle miałem okolice 25. Krótkie dystanse, typu 2 km do sklepu i z powrotem, to spalanie na poziomie 30 kWh, a pomiary przyspieszenia to już 40. Ale w spalinowym aucie byłoby to samo. Przy pomiarach nawet auta pokroju i30N potrafiło mi spalić pod 30 litrów. Na trasie Mach-E GT zużywał mi przy 90 km na godzinę 19 kWh, przy 120 25, a przy 140 już 30. Sporo, ale mówię, warunki nie pomagały. Mach-E GT ma akumulatory o pojemności użytecznej 88 kWh, więc zasięg w mieście to około 350 km, podobnie jak i na trasie. Oczywiście w zależności w jaką prędkością jedziemy, bo przy 140 nie da się nawet zrobić 300 km. Deklarowany zasięg to 490 km, ale pewnie jadąc ciągle 90 km na godzinę i to w cieplejszy dzień. Dobra, bo nie mówiłem nic jeszcze o wyglądzie, a ten też jest zmieniony względem podstawowego Mustanga Mach-E. Po pierwsze, mamy inny grill ze zmienionym zderzakiem przednim i jak widzicie, tu nie ma atrap. No dobra, ten grill jest atrapą, ale tu nie ma wlotu, więc tak nie do końca możemy mówić, że to atrapa. Z tyłu
Poza oczywiście emblematem GT mamy nieco inny zderzak z takim czymś, co ma przypominać dyfuzor. Mamy nadkola w kolorze nadwozia, no i na deser mamy obniżone o 11 mm zawieszenie oraz piękne 20-calowe koła, które skrywają ze sobą układ hamulcowy Brembo. Aha, i zawieszenie to, tak jak mówiłem, Magna Ride, czyli aktywne zawieszenie. W rezultacie, po takich zmianach i zwłaszcza w takim smerfastycznym kolorze, auto prezentuje się naprawdę świetnie. Zwłaszcza przednia część nadwozia, bo tył no tak nie do końca mi się podoba. To, co jest ważne w wersji GT, to tutaj nie tracimy nic na praktyczności. Mamy dokładnie tą samą pojemność bagażników. Tak, bagażników, bo Mustang Mach-E jest bardzo przemyślany i z przodu też mamy kufer. Ten ma pojemność 81 litrów i jest idealny na kable czy do porwania kogoś. A nie, przepraszam, do porwania nie jest jednak dobry, bo tam jest przycisk i możemy łatwo z niego wyjść. Fajnym akcentem jest też konik narysowany na masce od spodu. Drugi, czy tam w sumie pierwszy bagażnik ma pojemność 402 litrów, czyli nie jest bardzo duży, ale jest ustawny. I ta pojemność jest liczona razem z tą przestrzenią pod podłogą. Bez tej przestrzeni pod podłogą bagażnik ma 322 litry. Tu są też ładnie ułożone kable, czy zestaw naprawczy, ale ja kable wrzuciłbym naprzód. Miło, że po złożeniu kanapy jest idealnie płaska przestrzeń. W ogóle w kabinie jest tyle samo miejsca, co w zwykłym Mustangu Mach-E, czyli ja z tyłu ledwo się mieszczę. No poważnie, ten lekko opadający dach spowodował, że głową lekko szuram po dachu. Z przodu jest dużo lepiej, bo mamy świetne, sportowe fotele. To jest też nowość. W zwykłym Mustangu Mach-E tego nie mamy. Nie dość, że wyglądają bardzo dobrze, to są wygodne i coś tam nas nawet lepiej trzymają na zakrętach. Pozycja też jest niezła, bo Mustang Mach-E to niby taki SUV, ale tak naprawdę bliżej mu do zwykłego hatchbacka, bo jest dość niski. Dobrze się w nim siedzi. W kabinie tak naprawdę poza fotelami, czy plakietką GT na progu, jest tylko jeszcze jeden szczegół mówiący o wersji GT. Jest to wytłoczenie GT na podłokietniku. I to wszystko. Auto ma dokładnie taką samą deskę rozdzielczą jak zwykłe Mustangi, czyli mamy dwa ekrany, jeden duży, drugi mały. W sumie to jeden jest gigantyczny, a drugi no taki maciupeńki. I przy obu mam zastrzeżenia. Bo na przykład ten maluteńki nie pozwala na żadne zmiany ustawień czy wyświetleń. Na przykład nie możemy sobie włączyć chwilowego spalania czy zasięgu, tylko to się lekko zmienia, jak zmienimy tryb. Aha, i te dwie diody, które migają na dole, nie są widoczne dla ludzkiego oka, to widzi tylko soczewka kamery. To są czujniki zmęczenia kierowcy. Dobra, to teraz pora na ten telewizor. Ekran ten ma 15,5 cala, czyli więcej niż ekran komputera, na którym montuję ten test. No jest gigantyczny. Obsługuje się go dość sprawnie, chociaż układ menu wymaga dużego przyzwyczajenia, bo nie wszystko jest aż tak intuicyjne. Ale reakcja na dotyk i samo działanie ekranu jest niezłe. Ale i tak wolałbym kilka fizycznych przycisków, co jest zawsze prostsze i łatwiejsze w obsłudze. W ogóle to co mnie mocno zdziwiło, to wykonanie i jakość materiałów. Posłuchajcie tego. Idealna cisza, nic, ale to nic nie skrzypi, nawet ten wielki telewizor. Marki premium powinny się od Forda uczyć, bo naprawdę świetna robota. Nawet materiały są genialne w dotyku. Oczywiście poza Piano Black, ale tego jest mało, no ale i tak nie powinno go być tutaj wcale. W aucie też jest sporo schowków oraz złącz i to co jest miłe, mamy dwa rodzaje USB. Mamy nowe typu C oraz jeszcze stare złącze typu A. Miło, że jest wybór. To pora na cennik. Mustang Mach-E GT kosztuje minimum 342 tysiące złotych. 342 tysiące złotych za 487 koni wydaje się niezłą ceną, ale konkurencja nie śpi. Wydaje mi się, że takim najbliższym rywalem obecnie dla Mustanga Mach-E GT poza Teslą jest jeszcze Kia EV6 GT, która posiada aż 585 koni, 3,5 sekundy do setki oraz może pędzić 260 km na godzinę. Do tego wszystkiego kosztuje 282 tysiące złotych, czyli jest 60 tysięcy złotych tańsza. Oczywiście EV6 jest nieco mniejsza oraz gorzej wykonana, ale stosunek ceny do mocy i osiągów jest znacznie lepszy. Nie znalazłem też informacji o doładowaniu w EV6, więc być może ma ona ciągle te 585 koni. Mam nadzieję, że zrobię test EV6 i dokładnie sprawdzę jej parametry i tam też delikatnie porównam do Mustanga Mach-E GT. Zawiodłem się na Mustangu Mach-E GT głównie przez osiągi. To znaczy, auto jest piekielnie szybkie z miejsca, ale niestety później jest już dużo wolniejsze. I to jest jedyne zastrzeżenie do tego auta. Ale w sumie w aucie, które ma być sportowe, to jest jedna z dwóch najważniejszych cech.
Druga to prowadzenie i tutaj Ford nie zawiódł. Chociaż tak jak mówiłem, układ kierowniczy powinien być bardziej precyzyjny i nieco ciężej chodzić. Ale i tak, jak na elektryka, to Mach EGT prowadzi się znakomicie i wygląda naprawdę rasowo. I jak na elektryka, ma spore ograniczenia zasięgu i ładowania, zwłaszcza w taką pogodę, no ale mówię, tak jest z każdym elektrykiem obecnie. W kwestii wnętrza Mach-E to rozumiem ludzi, którym ono nie przypadnie do gustu. Ten wielki tablet jest mocno kontrowersyjny. Ale odmówić za to nie można praktyczności oraz wykonania. To drugie zrobiło na mnie ogromne wrażenie i to chyba najlepiej wykonany Ford, jakim do tej pory jeździłem. Gdyby tylko to auto miało ciągle te 487 koni. Cześć!